W Green Canu Wnętrza dziś chyba Wasz ulubiony temat dotyczący dekoracji świątecznych, jak nie trudno się domyśleć. Porozmawiamy sobie o tym, które z dekoracji zawsze, ale to zawsze zrobią nam efekt wow w domu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! There's gotta be carols sung with a swing. There's gotta be church bells giving it a ring, ding, ding. There's gotta be singing along with Christmas songs old and new. But baby, it won't feel like Christmas without you. Co roku mniej więcej o tej porze na kanale pojawiają się odcinki dotyczące dekorowania domu, świątecznego dekorowania domu. Podlinkuję Wam je tutaj w karcie jakiś jeden, ale na końcu jeszcze w kartach będziecie mieli do nich dostęp i może jeszcze w opisie filmowym, żebyście już mogli sobie wszystkie po kolei obejrzeć. Co roku również bacznie wysłuchujemy po pierwsze Waszych potrzeb, a po drugie bacznie obserwujemy, jakie różne trendy pojawiają się i na Instagramie, i w ogóle w świecie, jeśli chodzi o dekorowanie domów. Moje zdanie na ten temat znacie. To, co ja lubię najbardziej i jak bardzo myślę, że rok w rok namawiam naszych widzów do tego, żeby do domu wprowadzać naturę, chociażby w postaci gałązek świerkowych, jakichś tam, nie wiem, ułożonych czy to w wazonie, czy w jakichś małych pojemnikach. Ale również namawiam Was do tego, żeby w wyborach wszystkich dotyczących jakości, już powiedziałam, dotyczących ozdób, kierować się właśnie jakością. Czyli nie kolorem w pierwszym momencie, nie kształtem, a jakością wykonania. Dziś chcę opowiedzieć właśnie o tych wszystkich dekoracjach, niewielu zresztą, na takie 3 grupy to sobie podzielimy, które nam zrobią szybki efekt wow, które zawsze, ale to zawsze działają, udekorują każdy dom, dosłownie, myślę, że w parę minut rozwieszenie tych dekoracji spowoduje, że będzie świąteczny klimat. Ja się zawsze śmieję, że gdybyśmy dostali taki telefon od gości spadochroniarzy pod tytułem hej, za 20 minut jestem, to właśnie tego typu dekoracje rozwieszone od razu zrobią klimat świąteczny. Chciałabym w tym odcinku troszeczkę odczarować Wam dekoracje wykonane z tworzyw sztucznych, z użyciem różnych sztucznych materiałów, imitacji również roślin na przykład, albo z wprowadzeniem sztucznych roślin, a prawdziwych szyszek. Chcę Wam pokazać, bo właśnie w tym odcinku chciałabym troszeczkę pochwalić, jak to na Green Canu wiecie, że ja bardzo lubię wychwalać różne manufaktury, różne pracownie, za to, że są tak utalentowane osoby stojące za tymi pracowniami, za to, że tyle serca wkładają w swoje prace. Te obrazki, które dzisiaj będziecie oglądali w trakcie tego dzisiejszego odcinka, to są właśnie te pracownie, które rekomenduję, z których usług ja korzystam i tam kupuję ozdoby do naszego domu, czy też tutaj do redakcji, bo jak widzicie też mamy pewne zmiany. Na pierwszym miejscu odczarujemy sobie troszeczkę tworzywa sztuczne, ja to tak w cudzysłowie nazwę, czyli te wszystkie elementy, które nie są wprost z natury, tej mojej natury ukochanej, bo takie dekoracje też przecież robimy. W zeszłym roku robiliśmy wspólnie stroik z wykorzystaniem właśnie wszystkiego, co znajdziemy w ogrodzie. W tym roku również będziemy tego typu dekoracje już na wejście do domu robili, ale również ja do swoich wnętrz wprowadzam dekoracje sztuczne. Takie raz, a dobrze. I nie przedłużając, zaczynamy od wianków. Wianków, które są dla mnie numer 1 w ogóle wszelkich dekoracji świątecznych domowych i to zarówno bożonarodzeniowych, jak i tych dotyczących Wielkiej Nocy, ale również takich, nie wiem, typowo jesiennych czy już letnich. Przy Bożym Narodzeniu mamy ogromną szansę, żeby je wyeksponować. Wiecie, tak, żeby się pyszniły nad kominkiem, na naszych ścianach, na naszych drzwiach, na witrynach różnych, w oknach możemy je również powiesić. I tak jak widzicie w tej chwili, te wianki, które oglądacie, są
tak cudownie zrobione, właśnie z wykorzystaniem sztucznych elementów. I tak jak widzicie, na przykład wianek, który jest u nas w redakcji, wisi sobie nad kominkiem redakcyjnym. On jest nie do odróżnienia tak naprawdę, dopiero trzeba bliżej podejść, żeby zorientować się, że to jest wianek wykonany właśnie ze sztucznych gałązek. Trochę chcę odczarować Wam ozdoby wykonane właśnie z plastiku, nazwijmy to po imieniu, albo ozdoby z wykorzystaniem różnych elementów plastikowych, jako te złe jakościowo. To nie jest tak, moi mili, że jeżeli coś jest z tworzywa sztucznego, to zawsze to będzie złej jakości. Jakość to nie jest sam materiał jako taki, tylko sposób wykonania i odwzorowanie tego, co imituje. Te ozdoby dzisiejsze, które oglądacie, są najwyższej jakości. Jestem przekonana na 1.000.000%, że będą wiele, wiele lat służyły swoim nowym właścicielom. Ten wianek, który na przykład za mną w tej chwili wisi, którym no, jesteśmy zachwyceni tutaj redakcyjnie i który chyba do domu tak naprawdę sobie siupnę nad nasz kominek. Misterny, z maleńkich, drobnych elementów. Wianek, który teraz widzicie, taki troszeczkę puchaty, z wykorzystaniem właśnie natury już, z wklejeniem naturalnych elementów. Wszystko, co mamy wokół siebie, tak naprawdę twórcy tych ozdób, które widzicie, wykorzystują do tego, żeby zdobiły później te rzeczy Wasze domy. Oprócz wianków, czyli tych wszystkich elementów bazujących na kole albo na owalu, bo mogą to być przecież również dekoracje gdzieś właśnie budowane na owalu, po prostu na elipsie, bardzo fajną grupą dekoracji, które zrobią Wam efekt wow, będą wszelkiego rodzaju girlandy. No i teraz znowu, girlanda plastikowa, no jak to, przecież jakość to nie plastik. To odczarowujemy tu dzisiaj troszeczkę. Owszem, sztuczne tworzywo może być świetne jakościowo, połączone również ze szkłem, z jakimiś elementami porcelanowymi, z aksamitnymi wstążkami, w ogóle z elementami z aksamitu, będzie robiło wrażenie dobrego jakościowo produktu, no i przede wszystkim przepięknej dekoracji. I taka mała podpowiedź ode mnie, jeżeli chcecie mieć co roku starą, nową girlandę, wystarczy mieć świetną bazę, tak jak ta nasza girlanda redakcyjna, albo również te prywatne, które używam w swoim domu. I nawet jeżeli tam macie jakieś bombeczki już zamontowane, to wystarczy po prostu te malutkie 2 wąsiki zgiąć, wyjąć konkretną bombkę i włożyć bombkę o innym kolorze. Czyli na przykład jednego roku mamy czerwone wino, kolor czerwonego wina z zielenią, taki bardzo tradycyjny, a w kolejnym roku możemy to sobie zamienić na srebro, na złoto, co tylko będzie Wam się żywnie podobało. Czy wprowadzić bardziej sielskie elementy, takie jak na przykład jakieś plecionki wiklinowe. I ostatnia grupa dekoracji z efektem wow, która zawsze będzie robiła ten efekt wow. Też już wiele razy mówiłam o tym, by jeśli myślicie o takim bardzo harmonijnym udekorowaniu domu, to żeby nie kupować mnóstwa malutkich rzeczy tak porozstawianych tam wszędzie, drobnicy, jak ja to nazywam, tylko skupić się, jeżeli już macie większą ilość dekoracji, na zgrupowaniu ich wedle jakiegoś określonego klucza. I moim ulubionym kluczem jest kod kolorystyczny. To, co w tej chwili widzicie, to są właśnie zgrupowane dekoracje ustawione w jednym miejscu. Może to być taca, może to być portal kominkowy, może to być stoliczek Wasz albo jakaś komoda, czy nawet parapet, ale ustawione one są po pierwsze według jakiegoś takiego planu, jeśli chodzi o wysokość, czyli mniejsze rzeczy z przodu, te najwyższe z tyłu, no i według kodu kolorystycznego. Przepięknie wyglądają na przykład rzeczy ustawione ze sobą razem złote, a jeszcze gdzieś jak pomiędzy nimi, pomiędzy tymi drobnymi rzeczami w grupie miga sobie jakieś światełko, czyli świąteczna świeca, albo jakieś takie małe girlandy drucikowe, tak? Czyli te takie malutkie ledziki, to już naprawdę tego typu dekoracja może być naprawdę jednym głównym elementem, na przykład na komodzie takim bardzo świątecznym. My bardzo często przy dekorowaniu naszych domów w ostatnich latach trochę, mam wrażenie, inspirujemy się domami w amerykańskim stylu, które są pełne przepychu od progu, tak naprawdę witają nas dosłownie na każdym kroku girlandami, kokardami, wiszącymi bombkami. Mam wrażenie, nie wiem jak Wy, właśnie jestem ciekawa Waszego zdania, napiszcie proszę pod spodem w komentarzach, jak Wy to w ogóle czujecie. Ja mam wrażenie, że te domy powoli tak bardzo przestrojone, bo dla mnie to już nie jest strojenie, tylko przestrojenie, zaczynają wyglądać jak wystawy sklepowe, a nie takie domy mieszkalne, w których
no przede wszystkim ma się dać fajne życie rodzinne i ta miłość i ciepło. Jest to oczywiście rzecz gustu. Niektórzy z nas lubią bardzo strojne dekoracje i żeby było tego dużo i z przepychem. Ja osobiście jestem zwolennikiem, że owszem, lubię takie główne jakieś punkty domowe, które są, ale jednak ważniejsza jest dla mnie atmosfera rodzinna i to, co się dzieje w trakcie tych świąt, aniżeli same przedmioty. Czekam na Waszą opinię, czekam również na takie Wasze opowieści, co Wy lubicie, jeśli chodzi o Wasze wnętrza, czego macie najwięcej. Są tu zakochane dziewczyny w wiankach, tak jak ja, albo w girlandach. Lubicie może takie druciki, ja na nie mówię, tak? Czyli te wszystkie girlandy drucikowe. Napiszcie, słuchajcie. Za dziś bardzo Wam dziękuję. W tej chwili widzicie, gdzieś tutaj są karty do reszty odcinków świątecznych, właśnie takich moich ulubionych. Zapraszam Was jeszcze, żebyście ze mną zostali. A żegnam się nie na długo, bo my widzimy się oczywiście tradycyjnie dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia.